Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejsze czytanie to czego Twoja dusza pragnie na ten moment. Poprzyglądamy się temu, zobaczymy jakie są dla Was przekazy. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, zostawianie wiadomości, lajków. Przed Tobą 3 wybory. Poczuj, który do Ciebie przemawia. Może być więcej niż jeden. Natomiast jeżeli nie jesteś pewien, pewna, możesz zatrzymać ten film, zamknąć sobie oczy, weź kilka głębokich wdechów i wydechów, otwórz oczy i poczuj. I zaczniemy od wyboru pierwszego. Wybór pierwszy. Czego Twoja dusza pragnie na ten moment? I przychodzi mi lekkości. Mówi mi tak: zostaw działanie, które wymaga wysiłku, które jest takie strategiczne, takie planowane, które wymaga tyle zachodu, bo potrzebujesz tutaj lekkości. Czyli jeżeli coś masz zrobić, zrób tyle, ile potrafisz i zaufaj temu, co się wydarzy. Ponieważ wykonując, mówiąc o czymś, myśląc o czymś, też pewno to pójdzie to w świat i przyniesie to owoce, których dzisiaj się nie spodziewasz. Więc tutaj woła do tego, aby nadać temu lekkość, ale nadać. To znaczy nie zostawać w sferze marzeń, że zrobię to kiedyś, później, jak będą warunki, okoliczności, tylko mówi: zejdź z tego odkładania na później, zrób maleńką rzecz, ale bardzo realną i zostaw. I zostaw i pozwól temu działać. To nie oznacza, że wykonujesz, zostawiasz, nie robisz, tylko jak gdyby nie cały czas za tym biegniesz. W takim sensie ja muszę tu jeszcze, tu jeszcze, tu jeszcze. Wykonaj jedną drobną rzecz, zostawiaj, przyjdzie Ci następny pomysł, czy ten sam pomysł, następny krok, zostawiaj. Chodzi tu o taką lekkość i pozwolenie, aby to się działo resztę samo, aby okoliczności, sytuacje, ludzie po prostu zauważyli, dotknęli, przyszli do Ciebie, pomogli. Jakby to będzie dziać się samoistnie. Więc Twoja dusza chce, żebyś nadała swojemu działaniu po pierwsze realność, czyli zaczęła działać, ale z taką lekkością, bez takiego mocnego napięcia. Dobrze, to bierzemy kolejną kartę. Tutaj ta karta. Wszystko będzie się zmieniać, wszystko będzie rosnąć, tworzyć się, ale to jest tak, pamiętaj, że właśnie to, co wkładamy, tą pracę, ale reszta rzeczy też się zadziewa, że świat będzie reagował na to, więc jak gdyby jest otwarcie tutaj. Dusza Ci mówi, że będzie to zauważone, że przyniesie Ci to obfitość, że właśnie takie nienadmiarowe myślenie i później, tylko właśnie zadziałanie, zasianie tego, podjęcie kroku, ale realnego, z lekkością przyniesie Ci efekty. I to bardziej dalekosiężne niż myślisz. I tu mam też takie, że czasem możesz nie od razu widzieć ten efekt, że może przyjść takie zniechęcenie, że to nie ta droga, ale to mówi tak: poczekaj, puszczaj, rób, poczekaj, bez kotłowania tego w głowie, w myślach, bo to wszystko idzie w odpowiednim tempie. Że czasem właśnie trzeba poczekać, w tym takie zobaczyć, co wyniknie, zobaczyć, jakie przyjdą. To cały czas jest nawiązanie do tej pierwszej karty. Zrób realny krok, zasiej z lekkością, obserwuj, słuchaj. Znów kolejny kroczek. Nie wszystko wychodzi, bądź cierpliwy, czekaj. Tu jest potrzeba takiego czasu do pewnych rzeczy. Dobra, to karta rada. Jaka tutaj dla Was karta rada
Weźmiemy sobie, ta mi się wysuwa, więc wezmę. Że musisz poczekać, że na wszystko jest potrzebny czas, że działaj z potrzeby serca. Popatrz na te rzeczy, które robisz. Niech one Cię tak wypełniają. Niech to będzie nie przez umysł, tylko przez serce i pozwól, żeby to wszystko się zadziało, że przyjdzie z nieoczekiwanego miejsca, źródła, osób, sytuacji, to co zasiałaś, zacznie działać, zacznie przynosić. To będzie taki właśnie poruszy trybiki, więc połącz się z sercem. Mały krok do przodu, który chcesz wykonać i czujesz, który nie będzie w napięciu. I pamiętaj, wykonujesz kroczek w momencie, gdy czujesz kolejny, który Cię sercem pokieruje. Otwórz się na to serce i daj temu czas. Jest to czytanie ogólne, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje na ten moment. Życzę Ci wszystkiego dobrego. I przechodzimy do wyboru drugiego. Wybór drugi. Czego Twoja dusza pragnie na ten moment? Abyś pozwoliła marzeniom iść przed czynami, żeby one już były tam, gdzie Ty dążysz. Twoja dusza mówi, rozgość się tam, gdzie chcesz być, jak chcesz żyć. I takie mi przychodzi, czy Ty wiesz, jak chcesz żyć? Jeżeli teraz szybko mówisz, oczywiście każdy wie, czy wiem, no to powiedz, jak chcesz żyć. Powiedz to w detalach. O co tutaj chodzi? Jakie to życie ma być? Gdzie? W jakim miejscu? Jak siebie wyobrażasz? Jak się chcesz czuć? Jak ma wyglądać to, co chcesz osiągnąć? Bo tutaj właśnie mówi, wyprzedź, niech Twoje serce, odczucia, marzenia będą przed realizacją. Niech one już tam osiądą, a Ty wtedy będziesz podążać swoją drogą do realizacji. Bardzo to jest ważne, żeby tam było już sprecyzowane, ale nie takie, chcę mieć duży dom z basenem, tak? Tylko jak ja mam się czuć w tym, jak ja będę, o co mi tam chodzi. Takie naprawdę dopracowanie detali, miejsca. To im więcej detali związanych z sercem, z odczuciami, tym ta droga będzie łatwiejsza do doprowadzenia Cię do tych marzeń. Tak mówi tu Twoja dusza. Co ona tu jeszcze? Że czasem trzeba będzie poszukać jakiegoś sposobu, że będzie potrzebne odrobinkę czasu, że zauważysz, że pewne rzeczy nie działają, że trzeba iść dalej, że czasem to będzie wolniej, ale to nie znaczy, że na Twojej drodze doprowadzającej Cię tam, gdzie chcesz, nie będzie informacji. One będą, tylko trzeba odrobinkę zwolnić, zauważyć, zatrzymać, sprawdzić, czy to jest dla mnie. I potrzebny jest okres odpoczynku, zauważenia, co jest już zrobione, co trzeba zmienić, przekształcić, gdzie jest większa obfitość, z czego przejść do czego. Tutaj bardzo pokazuje taką systematyczność w działaniu, takie zauważanie pór do zrobienia czegoś, czyli jak jest czas, aby coś podsumować, to nie odkładam tego. Jeżeli jest czas na to, żeby zweryfikować, zmienić, to nie mówię później, tylko teraz, ponieważ później zmienia się czas i nie wyciągamy do końca plonów, efektów swojej pracy, ponieważ odłożyliśmy coś. Nie zrobiliśmy w odpowiednim momencie, coś już nie będzie aktualne, więc tutaj bardzo ważne jest takie spokój, działanie systematyczne. I co tu jeszcze przychodzi?
Odpoczynek, tak mi mocno przychodzi. Pamiętaj, że praca, odpoczynek idą w parze. Działanie i odpoczynek idą w parze. Jest pora na odpoczynek, pora na pracę. Jeżeli są niesprzyjające warunki, to nie robisz nic na siłę. Po prostu trzeba przeczekać sytuację, aby zobaczyć w tym możliwości, bo one też do Ciebie przyjdą. Czyli tutaj nie denerwować się, zobaczyć, przeczekać. Pamiętaj, że ta droga, ona Cię doprowadzi tam, gdzie chcesz, bo jeżeli tam wysłałeś swoje serce, to wiesz, czego tam chcesz. Natomiast tu na tej drodze trzeba będzie pomanewrować, prawda? Obserwować i wtedy będziesz podejmować odpowiednie decyzje i kierunki. I karta rada. Ta karta mi się tutaj... Tak. Tutaj bardzo ważne jest ujarzmienie swoich emocji, czyli bycie bardzo osobą stabilną, uziemioną, z podstawami, czyli wiem, co mam, wiem, czego potrzebuję, uczę się tego, buduję nowe ścieżki, jak coś nie wychodzi, otwieram nowe, bo wiem i wiem, że są nowe drogi. Przychodzą mi myśli, które chciałyby mnie z tej ścieżki mojej sprowadzić, zostawiam je, ponieważ ja wiem, że takie coś jest naturalną koleją rzeczy, ale jestem ponad to. I jeszcze jedna rzecz, znam swoje emocje, umiem nad tymi emocjami panować, wiem, kiedy działać, a wiem, kiedy się zatrzymać. Nie wypuszczam działań, kiedy są sztormy, burze, duże emocje, jestem pod wpływem pewnych myśli, kiedy jestem w głowie jest gonitwa. Nie. Ja wiem, kiedy działać. Jest to czytanie ogólne, więc weź tylko to, co z Tobą na ten moment rezonuje, a ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Dobrze, i przechodzimy do wyboru trzeciego. Wybór trzeci. Czego Twoja dusza pragnie na ten moment? Chciałaby być już w innym miejscu i mówi Ci spokojnie, jesteś w drodze. Skup się tylko na tym, że jesteś w drodze, że wiele rzeczy nie jest takie, jak to odbierasz, że są to różnego rodzaju cienie w Tobie, które masz zaprogramowane. I teraz najważniejsze to skupić się na swoim celu. Dusza mówi tak, skup się na swoim pragnieniu i nie patrz na prawo i lewo. Patrz tylko w ten punkt. Dobrze, to zobaczymy, co dalej, bo tyle mi tutaj powiedziało na ten moment. Ciesz się życiem. Dochodząc do tego celu, dusza mówi, skup się na tym, co tu i teraz, na bardzo mocnym uziemieniu. Jak zaczniesz się rozglądać, rozgrzebywać stare rzeczy, patrzeć co tam, jak i jeszcze sobie wymyślać, bo będzie Ci podpowiadać emocje różne, prawda, wspomnienia, że jak coś się może jeszcze złego wydarzyć, to dojście do tego celu będzie trudne, bo będziesz czuć lęki, niepokoje, turbulencje. A tutaj właśnie mówi tak, dusza chce, abyś zatrzymała się tu i teraz. Zobaczyła, co masz pięknego. Rozejrzała się i popatrzyła, jakich masz ludzi wokół siebie, kogo masz, jakie miejsce masz. I też mówi, popatrz na siebie jako najlepszego przyjaciela, którym nie zawsze możesz na ten moment być dla siebie, ponieważ możesz w wielu momentach się sabotować i karcić siebie. A tutaj mówi, popatrz na siebie z ciekawością, jako rzecz do odkrycia, ile tam jest jeszcze emocji i dlaczego one są, ponieważ Twoje serce, Twoja dusza kieruje Cię w określoną stronę. Natomiast pewnego rodzaju uwikłania, które mamy w sobie, chcą nas z tej drogi zatrzymać. I one zawsze chcą działać na naszą korzyść, ale niekoniecznie tak robią. Dlatego też tutaj mówi, zatrzymaj się, zacznij
się rozglądać w tym, co masz, uciesz się i uciesz się z tego, że w Twoim wnętrzu są różne emocje, odczucia. Zatrzymuj się, pytaj je o drogę i zaczną Ci odpowiadać. Ponieważ jest w Tobie duża mądrość, Twoja dusza mówi, naprawdę jest duża mądrość. Jeżeli zaczniesz korzystać ze swoich podpowiedzi, które czujesz w sercu, jak przychodzi Ci bardzo negatywna odpowiedź, coś bardzo takiego mrożącego, to zadaj sobie, dlaczego, przed czym chcesz mnie chronić? Dlaczego Ty przychodzisz? I zaczniesz mieć odpowiedzi. Czasem możesz nie mieć od razu, czasem może będziesz potrzebować paru chwil, czasem odpowiedź przyjdzie w sklepie, w kolejce, ale będzie. Puszczaj bez takiego silnego trzymania, zaufaj sobie, bo tutaj bardzo mówi, masz w sobie mądrość. Twoja dusza mówi, sama znajdziesz drogę wszędzie. Masz dużą mądrość w sobie. Zabierz siebie z wiru emocji, z etykietowania każdej sytuacji. Nie doklejaj do wszystkiego trudnych emocji. Zabierz się stamtąd w głąb siebie i zobacz, że to są tylko te zawirowania na powierzchni. Jak wejdziesz w głąb siebie, pooddychasz, poszukaj sobie jakichś treningów oddechowych na YouTubie, wyciszysz swoje wnętrze, to zaczniesz zauważać tą wielką mądrość, będziesz łatwiej sterować swoim życiem, po prostu go nie kontrolować, tylko ustawiać na taką częstotliwość, która działa na Twoją korzyść. No to karta rada. Pobądź ze sobą i ze swoją mądrością. Po pierwsze ją zauważ. Pozwól sobie zauważyć swoją mądrość i intuicję. Zauważ, że jest, zaakceptuj, że jest, nie podważaj jej obecności, nie neguj ją, tylko jej słuchaj. Zobacz, jak jest dla Ciebie karmiąca. Zobacz, co Ci mówi. Rozmawiaj z nią jak ze swoim najlepszym przyjacielem, bo jest Twoim najlepszym przyjacielem. I tu mi nawiązuje bardzo mocno do tej karty. Pokochaj siebie. Bądź dla siebie po prostu najlepszym przyjacielem, przyjaciółką, która nigdy nie wskaże Ci złej drogi. To od Ciebie będzie zależała interpretacja. Jeżeli nie będziesz się spieszyć, nie będziesz nadawać znaczenia negatywne to jest złe określenie, bo nie ma negatywnych odczuć, ale takim emocjom, odczuciom, które nie pozwalają Ci wzrastać, które wywołują u Ciebie pewnego rodzaju lęki. Tutaj mówi, to nie jest Twoja mądrość. Twoja mądrość jest poza tym, nad tym. To jest jakiś fragment, który z jakichś powodów niezależnych od Ciebie w większości tutaj krępuje Twoje działanie, natomiast od Ciebie zależy, czy chcesz się zatrzymać, chcesz z tym popracować, chcesz się sobie poprzyglądać, chcesz siebie ukochać, chcesz siebie szanować i korzystać ze swojej mądrości, którą masz niesamowitą. No, tu jest fajna droga. Jeżeli sobie na nią pozwolisz, to później dotarcie do tego celu będzie bardzo szybkie. Jest to czytanie ogólne, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje na ten moment, a ja życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.